No, lata lecą, trzeba myśleć o emeryturze, o jakimś spokojniejszym stylu życia, zdrowszym. Indeks dla ludzi, którzy patrzą, gdzie, prawda, wyjechać na emeryturę. I w tym magazynie Ekwador był na pierwszym miejscu. Tak, wiesz, ten pęd życia amerykański, to już też człowiekowi w pewnym momencie zaczyna dokuczać. Tak jakby tutaj czas jeszcze troszeczkę się zatrzymał, nie widzi się, prawda, że ta sztuczna inteligencja, ten internet i ten pęd życia, że tutaj jeszcze ludzie tak sobie normalnie mieszkają, dzieci biegają po podwórku, nie siedzą przed komputerem czy przed telefonem, biegają, grają w piłkę. To też przyciąga ludzi pewnego typu, bo to nie jest dla każdego. Bo są tacy, którzy lubią mieszkać w tych swoich murach, w tym jakimś budynku czy apartamencie, czy to w Toronto w Kanadzie, czy w jakimś innym mieście w Stanach i im to odpowiada. A dla nas to już nie jest atrakcją, prawda? To było atrakcją, kiedy byłam młodsza. Witamy na kanale Polacy w Ameryce Łacińskiej. Tutaj Marek z Panamy i naszym dzisiejszym gościem jest Kasia z Ekwadoru. Witamy, Kasiu. Witam serdecznie, dzień dobry wszystkim. Kasiu, takie podstawowe pytanie. Ile masz lat i skąd jesteś z Polski? Lat mam 58, już niestety, chociaż prawdę mówiąc nie czuję się na te lata. To jak tak wygląda 58-latka, to się pisze na ten Ekwador. A z Polski to trudno powiedzieć, bo urodziłam się na Podlasiu, w regionie białostockim, ale tylko pierwsze 3 lata życia tam spędziłam. Potem z rodzicami wyjechaliśmy do Wielkopolski, okolice Gniezna, gdzie mój tata był tam w wojskach lotniczych, w leśnym garnizonie. No a potem część lat szkolnych spędziłam w Warszawie, także już w Warszawie byłam do 90 roku. I jak to wyszło, że z Polski trafiłaś do Ekwadoru? To w 90 roku do Ekwadoru się przeniosłaś? No, wyjechałam pierwszy raz w 87 na Florydę. Byłam rok w Miami na nauce języka. Ale to w 90 roku wyjechałaś do Ekwadoru? Nie. W 90 roku wyjechałam do Stanów. Wyjechałam do stanu Teksas i mieszkałam w takiej małej miejscowości na wschodzie Teksasu. Najpierw, pierwsze 10 lat, a potem już mieszkałam w okolicy Dallas-Fort Worth. To jest ten tak zwany Dallas-Fort Worth Metroplex w Teksasie. I tam przemieszkałam, można powiedzieć, 14 lat. I co było dalej? I po 14 latach stwierdziłaś, a jednak sobie wyjadę do Ekwadoru, czy poznałaś Ekwadorczyka i teraz jest twoim mężem? Jak to było? Nie, wtedy już z moim obecnym mężem zaczęliśmy patrzeć na kraje, gdzie ludzie wyjeżdżają, bo już tak zaczęliśmy myśleć, no lata lecą, trzeba myśleć o emeryturze, o jakimś spokojniejszym stylu życia, zdrowszym. W Stanach niestety żywność jest bardzo niezdrowa, wiesz, jest pełna chemikaliów, pełna tego GMO, czyli genetycznie modyfikowana. Powiedziałabym, że chyba 80% żywności, którą w Stanach się kupuje, to ona ma jakieś składniki GMO. Od tego ludzie chorują, ponieważ jestem brokerem ubezpieczeń i tą pracę już prowadzę prawie 24 lata, to zaczęłam zauważać, ile u moich klientów było chorych, jakie schorzenia mieli już te młode osoby. Zaczęłam się zastanawiać, dlaczego tak dużo ludzi choruje. Więc no, nie tylko klimat, zanieczyszczenie, ale właśnie ta żywność, która jest przetwarzana, która jest szpikowana różnego rodzaju konserwantami, barwnikami, genetycznie modyfikowana, to niestety ma wpływ na nasze zdrowie. No i tak zaczęliśmy patrzeć, gdzie ludzie wyjeżdżają. Jest taki magazyn, na który się natknęłam w jakimś tam momencie. Zaczęłam czytać International Living i tam co roku robią tak zwany Retirement Index, czyli indeks dla ludzi, którzy patrzą, gdzie, prawda, wyjechać na emeryturę. I biorą pod uwagę wszystkie kraje na świecie, biorąc pod uwagę różne czynniki, takie jak infrastruktura, prawda, styl życia, koszty życia, opieka zdrowotna, klimat i tak dalej. Więc akurat między 2010 a 2013 w tym magazynie Ekwador był na pierwszym miejscu. Więc zaczęliśmy studiować bliżej ten kraj i zastanawiać się właśnie, co tutaj jest do zaoferowania. Okazało się, że tutaj są te różne strefy klimatyczne, są mikroklimaty w różnych częściach Ekwadoru, że jest taki klimat, gdzie można uprawiać warzywa, owoce przez okrągły rok,
Jest klimat, gdzie nie potrzebujesz ogrzewania, nie potrzebujesz klimatyzacji. Dla mnie było to ważne, żeby już nie być w kraju, gdzie ja będę oddychać sfabrykowanym powietrzem. I nie chciałabym mieć już klimatyzacji w moim domu. Chcę mieć świeże powietrze dzień i noc. Więc zaczęliśmy patrzeć na Ekwador od tej strony. Wybrzeże odpadało, bo nie lubię wilgoci i na wybrzeżu też trzeba mieć klimatyzację. Oboje z mężem lubimy góry, więc zaczęliśmy patrzeć na rejony górskie, prawda? Quito, Cuenca, tutaj Loja, Vilcabamba, prawda? Jest kilka miejsc, gdzie ekspaci wyjeżdżają. Quito, duże miasto, wiadomo, nie chcieliśmy być w dużym mieście. No, Cuenca jest trzecim co do wielkości miastem w Ekwadorze, więc to też braliśmy pod uwagę. Dlatego w pierwszej podróży w 2013 roku spędziliśmy miesiąc Cuenca i drugi miesiąc tutaj właśnie w Vilcabamba, która jest nazywana tą Doliną Długowieczności. To jest, prawda, to jest wioska, to jest małe miasteczko, 5000 ludzi, które ma tak zwany mikroklimat, czyli, prawda, temperatury między 20 a 26 stopni w ciągu dnia i 15 w nocy. Ale Kasiu, wróćmy jeszcze na chwilkę do Stanów. To właściwie tylko była jedna przyczyna, ta związana z różnicą, jeśli chodzi o żywność w Ameryce Północnej i na przykład w Ameryce Południowej, czy brałeś też coś innego pod uwagę? Tak, wiesz, ten pęd życia amerykański, to już też człowiekowi w pewnym momencie zaczyna dokuczać, prawda? Po tym, jak spędziłam te 20 kilka lat w Stanach, zaczęłam już też myśleć o emeryturze, o tym, że na starość chce się mieć dobrą jakość życia i myśleć o miejscu, gdzie mogę mieć taką dobrą jakość życia, gdzie mogę odżywiać się zdrowo, gdzie mam świeże, nieskażone powietrze, gdzie mam dobrą wodę i gdzie czuję się tak, po prostu taką wolność. Ja wiesz, wychowałam się w takim małym miasteczku, więc też już nie chciałam być, duże miasto zaczęło mi dokuczać. W Teksasie na przykład od maja, nawet od kwietnia zaczynają się upały, jest bardzo gorąco. I w miarę wieku człowiek też inaczej odczuwa te upały, te wysokie temperatury, gdzie dochodzi do 40 stopni w ciągu dnia. W nocy też klimatyzacja chodzi non-stop, podobnie zresztą jest na Florydzie i w tych południowych Stanach. Kasiu, ale tak dla przekory, naprawdę dla przekory będę wrzucał takie pytania, może do końca się z nimi nie zgadzam, ale żeby to nie było takie wygładzone i łatwe. Gdzieś ty wyjechała? Słuchaj, teraz Ekwador, no to nic tylko przestępczość. Jak ktoś szuka miejsca, żeby popełnić samobójstwo, no to może równie dobrze wykupić bilet do Ekwadoru. Przecież tam nic innego, tylko mordują. Jak to wygląda praktycznie? Ojej, to wiesz, dużo jest takich sloganów jest na internecie, gdzie by się nie poczytało, to gdzieś coś się dzieje, ale mamy nowego prezydenta, który robi porządek tutaj w kraju. Tutaj głównie chodzi chyba o te kartele narkotykowe, które są na wybrzeżu. Ekwador kiedyś był jednym z najspokojniejszych chyba państw w Ameryce Południowej. No ale jeden z poprzednich prezydentów wybudował nowe drogi i jakby można powiedzieć ułatwił chyba wejście tych karteli narkotykowych na Ekwador, bo mają, prawda, porty między portami na wybrzeżu, łatwe połączenia i to pewnie skłoniło tutaj i Kolumbię, i Peru do zakładania takich, no, prawda, gangów. Ale no, ludzie nadal żyją w miastach, jest spokojnie, to nie, żeby coś tutaj się na ulicach dzieje, to nie jest tak. Moi przyjaciele na przykład byli 2 tygodnie w kwietniu na wakacjach. Byliśmy w Quito kilka dni, potem pojechaliśmy do Mindo na kilka dni. Tam jest taki fajny cloud forest, ptaszki można oglądać. Potem przyjechaliśmy tu na południe, do naszego miasteczka, do Vilcabamba na kilka dni. Potem pojechaliśmy do Cuenca, więc 2 tygodnie bardzo aktywne jeżdżenia, bycia w różnych miejscach, zwiedzania. Nie mieliśmy żadnych problemów i wiele osób tak przyjeżdża i spędza sobie fajnie wakacje. Po prostu tak jak wszędzie, trzeba uważać, prawda? Trzeba być uważnym na to, co się dzieje wokół nas, bo złodzieje są wszędzie, czy to w Europie, czy w Stanach, czy w innych krajach. Są podobne sytuacje. Myślę, że Ekwador jest dużo groźniejszym krajem od większości innych krajów na świecie.
I teraz jak ktoś na przykład słucha Kasi i ona mówi, no jest lepsza żywność, jest lepsza woda i akurat powietrze tutaj mamy, to sobie może myśleć, hej, ja mieszkam w Kanadzie, też mamy bardzo dobrą wodę, mamy no żywność, tutaj mam lokalną, też jest w porządku, no to po co gdzieś tam mam wyjeżdżać do jakiegoś Ekwadoru? I jeszcze ważne jest, że ten standard życia, to jest, że za te same pieniądze stać nas na dużo więcej. To polega też na tym, że nagle w Ameryce Łacińskiej możemy sobie pozwolić na sprzątaczkę. Możemy sobie pozwolić na kogoś, kto nam pomaga w takich sprawach codziennych, a znowu żyjąc czy w Polsce, czy w Kanadzie, akurat takich możliwości za bardzo nie ma, ponieważ tam generalnie wszystko jest droższe. Stąd też na pewno, jeśli chodzi o ekologię, no to Ekwador jest świetnym miejscem, ale jeszcze też jeśli chodzi właśnie o ten standard życia, że na wiele więcej nas stać. I tutaj jeszcze właśnie przytoczę przykład. Kasia wspomniała o international living. Faktycznie Ekwador był kiedyś w tej czołówce, a tam jedno z pierwszych miejsc ciągle Ekwador był i nagle Ekwador wypadł. Już nie ma Ekwadoru nigdzie w top 10. Panama jest od 2 lat numer 1, ale Ekwador jest nadal takim bardzo, bardzo ciekawym miejscem. Tam przestępczość trochę skoczyła, ale jak Kasia mówiła, nie wszędzie jest. No dobrze, Kasiu, ale wytłumacz mi, jak wygląda tam twój dzień? Jesteś sobie w tych górach, siedzisz i co ty tam robisz po całych dniach? Nie jestem jeszcze na emeryturze, jeszcze mam trochę lat do przepracowania, więc ja po prostu kontynuuję moją pracę stąd. Technologia umożliwiła nam pracę zdalną, więc mając dostęp do internetu, mój telefon jest podłączony też tutaj do internetu, więc nadal mój numer amerykański trzymam i moi klienci mogą do mnie dzwonić. Także ja po prostu pracuję. No, tak jak ty mówisz, ja od rana do wieczora jestem zajęty, bo prowadzisz biznes, to też jest mój biznes, który ja prowadzę. I ja mam telefony, e-maile o różnych porach dnia i nocy i muszę, prawda, spędzić czas, żeby pozałatwiać te sprawy, które na dany dzień akurat mam do zrobienia. Więc to wypełnia mi czas. Tutaj też zaczęłam zajmować się ubezpieczeniami i ekspaci, którzy przyjeżdżają z różnych krajów, muszą wykupić sobie ubezpieczenie medyczne. Do pewnych rodzajów wiz taka polisa ubezpieczeniowa jest tutaj wymagana teraz. Więc jak ktoś przyjeżdża i załatwia sobie pobyt stały, najpierw wizę 2-letnią, tymczasową, a potem jak zmienia też na pobyt stały, to często wymagają zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym. Więc znając ten biznes już od wielu lat, pomyślałam sobie, że tutaj też mogę to robić i też tutaj współpracuję z różnymi firmami ubezpieczeniowymi i pomagam przyjeżdżającym imigrantom z innych krajów znaleźć odpowiednie ubezpieczenie medyczne. No i oczywiście mamy różne activities, prawda? I drugą moją pasją tutaj jest chodzenie po górach. Więc każdego tygodnia mamy grupę, która się nazywa Wilka Hikers i w każdy wtorek chodzimy po górach, wybieramy sobie jakiś szlak w naszych okolicach, taki 4 do 6 godzin i wychodzimy w góry praktycznie na pół, no można powiedzieć na pół dnia, bo wyjeżdżamy o 9 rano, wracamy gdzieś 2, 3 po południu dopiero. Więc to też taki jeden dzień, który zawsze rezerwuję sobie na wycieczki po górach. No i oczywiście, tak jak wiesz, w każdym miejscu masz osoby znajome, masz przyjaciół, z którymi spędzasz czas, spotykasz się na obiad, więc mamy spotkania w naszym miasteczku, jest chyba około 20, może nawet więcej osób z Polski. Niektórzy to są kanadyjscy Polacy, niektórzy amerykańscy Polacy, inni też prosto z Polski, którzy tutaj przyjechali, więc każdy ma, prawda, jakieś grono znajomych, przyjaciół, z którymi organizuje sobie czas. Ostatnio rozmawiałem z kolegą, który mieszkał w Tajlandii i on mówi, o wiesz, tutaj to tyle miesięcy mamy, już nie pamiętam jakiego terminu użył, ale mają taki smog, który wisi tam od Tajlandii do Malezji i tam przez połowę Kambodży, a tutaj takich rzeczy nie ma. Tutaj jest tak, nawet jak się zaczyna sezon tutaj palenia trawy, no to jest tak, że to powietrzem to chciałbym, żeby było wszędzie, tak jak tutaj jest w tym takim najgorszym miesiącu. Ale powiedz mi w takim razie taką inną rzecz. No ale jesteś w Ekwadorze,
twoja rodzina jest w Polsce i w Stanach może. Jak sobie z tym dajesz radę, że rodzina jest jednak nie tam, gdzie mieszkasz na stałe? No w Stanach akurat nie mam rodziny, no oprócz tam kuzynki, która mieszka w Arizonie. W Polsce jeszcze jest brat i mama i tam dalsza rodzina. No to mieszkając w Stanach też byłam już daleko od nich. Teraz troszkę może dalej, ale wiadomo, to jest tylko wsiąść w samolot, prawda, i dolecieć w ciągu dnia czy dwóch. Mój brat prawdopodobnie też tu w jakimś czasie zawita, może też na emeryturę w przyszłości. Na razie też jeszcze pracuje w Polsce, no jeszcze mamy. No to już ja w zasadzie wyjechałam w 90 roku, to rodzina już przyzwyczaiła się do tego, że mnie nie ma blisko. To tutaj akurat nie było problemu, ale już jest tutaj mnóstwo ludzi, którzy mają dzieci, mają wnuki, nawet te osoby, które są na emeryturze, to no jeżdżą raz na jakiś czas, czy to do Stanów, czy do Kanady, czy do innego kraju, odwiedzają swoją rodzinę, albo rodzina tutaj przyjeżdża na wakacje, nawet z dziećmi. Ostatnio sporo rodzin z dziećmi tutaj przyjechało, szczególnie po COVID-zie. Taki jakby ruch i z Europy ludzie zaczęli uciekać, ci, którzy na przykład no, nie zgadzają się ze szczepieniami i chcą być w miejscu, gdzie te szczepienia nie są jakieś tam wymagane, czy mogą właśnie spokojnie żyć sobie tutaj w górach, prawda, odizolowani od świata. To takie rodziny tutaj poprzyjeżdżały z dziećmi. Młodzi ludzie po 30 kilka lat, 40. Więc nasze miasteczko, tak jak kiedyś ktoś wspomniał, Wielka Bamba to jest takie miasteczko emerytów. Nie jest miasteczkiem emerytów, są emeryci, ale jest też wiele młodych rodzin z dziećmi tutaj, z różnych części świata. Ale tutaj mam akurat pytanie, to jak na przykład patrzysz po twoich znajomych, których tam masz, to właśnie w większości to są emeryci? No jest spory procent, ja bym powiedziała tak, może pół na pół nawet. W naszej grupie tej hikingowej, gdy chodzimy na góry, można powiedzieć, że jest każda grupa wiekowa od dzieci, które mają 9 lat, do osób, które mają 70 kilka lat. I praktycznie każdy przedział wiekowy. Są nastolatki, są osoby młode po 20 kilka lat, 30 kilka lat i starsze. Ale to chyba dlatego, że te osoby, które mają 80 kilka lat, no to nie są w waszej grupie, która chodzi po górach, a to jest 50% populacji obcokrajowców. Był taki pan jeszcze do niedawna, który był już po 80 i przez 2 lata z nami chodził po górach, aż do momentu, kiedy już naprawdę nie mógł chodził, ale już chyba miał wtedy z 83 lata, jak przestał chodzić. Kasi, akurat przytoczę ci taką, nie historię, ale spostrzeżenia mego znajomego, który w Mancie mieszka. Mantan to jest położona akurat na samym wybrzeżu. I jak z nim rozmawiałem, zauważyłem, że to bardzo się zmieniło w ciągu ostatnich kilku lat. Kiedyś był jeszcze taki wesoły i taki radosny i to wszystko było takie super świetne, no bo to nowy kraj, nowe życie, z tym, że on wtedy miał może 65 lat. Teraz już ma mniej więcej 70 kilka. Część rzeczy go bardzo zaczęła wkurzać teraz. I na przykład bardzo często mówi, wiesz co, tutaj wyłączają, zwłaszcza w tym roku, to mamy takie duże problemy, bo były duże problemy z elektrycznością. I on powiedział, no dobrze, ja mieszkam sobie w apartamentowcu, my mamy nawet generator, z tym, że generator to pokrywa właściwie tylko windę i moją lodówkę, ale już światła nie mam wtedy, jak wyłączą elektryczność, no to nie mam internetu i właśnie tutaj jest taki duży problem, bo tak, albo wy to macie rozwiązane inaczej w tamtej części Ekwadoru i to jakoś działa, bo na przykład jakby ktoś stwierdził, wiesz co, zostało mi do emerytury jeszcze może jakieś 10 lat czy 5 lat, wyjadę sobie, ale mam pracę, już mogę ją robić na internecie, ale to jest ważne, muszę ją robić na internecie, nie mam wyjścia. I w takim razie, czy to nie jest takie duże ryzyko, przenosząc się do takiego kraju jak Ekwador, że nagle się okaże, no wszystko sobie zaaranżowałem, wszystkie moje rzeczy mam tutaj, a mi nagle wyłączają 2 razy w ciągu dnia prąd albo raz na 5 godzin. Jak to praktycznie wygląda w Ekwadorze? To był bardzo szczególny rok poprzedni, zresztą nie tylko w Ekwadorze, na całym świecie, prawda? W Polsce były powodzie. Potem przyszła susza. Pora deszczowa w tamtym roku była bardzo okrojona, bardzo słaba. I potem było kilka miesięcy suszy. Wszystko bardzo wyschło. I tutejsze zbiorniki wodne, które zasilają elektrownie wodne, też bardzo opadły do poziomów poniżej tego minimum, które powinny mieć. Stąd zaczęli wyłączać prąd.
To może się zdarzyć w każdym kraju, prawda? Jest po prostu taki ewenement klimatyczny, gdzie nie wiemy, czego się można spodziewać. Przez 10 lat tych problemów tutaj nie było. Ten ostatni rok był bardzo szczególny i nie tylko tutaj, ale można powiedzieć w wielu miejscach na świecie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy zmiany klimatyczne, trzęsienia ziemi, susze, powodzie, prawda, jaki wpływ będą miały na nasze życie. W Polsce cała południowa Polska była zalana, ludzie potracili domy, więc też przez ten czas, prawda, nie mogli pracować, musieli przenieść się w inne miejsce, ewakuować. Teraz zobacz, co dzieje się w Los Angeles. Podobna sytuacja. Więc to nie jest tylko, że Ekwador akurat w tym czasie miał. W tej chwili wszystko wróciło do normy. Nie ma żadnych ograniczeń prądu. Tutaj wytłumaczę dla słuchaczy, na czym to polega. Faktycznie jest tak, że jak Kasia wspomniała, tutaj bardzo często w bardzo wielu krajach właśnie tego typu problemy są. Akurat dokładnie wtedy, kiedy w Ekwadorze zabrakło im wody, więc włączali elektryczność. U nas padało po raz pierwszy chyba od 30 lat. Mieliśmy taki nawał tego deszczu, a w poprzednim roku było go tak mało, że nagle zaczął nam kanał panamski wysychać. No, ale my tutaj mamy trochę inną sytuację, wiesz, my akurat mimo to, Kasiu, że nie jesteśmy częścią Stanów, to widzisz, używamy dolary. A jaką wy używacie tam walutę? Ekwador też, ku zaskoczeniu wielu osób, ma od 2000 roku dolar amerykański, więc jeżeli będziemy podawać jakiekolwiek ceny tutaj, będziemy rozmawiać o kosztach życia, to będę to podawać oczywiście w dolarach amerykańskich. No właśnie, skoro wspomniałaś o kosztach życia, to takie zasadnicze pytanie. Mieszkanie albo dom dwusypialniowy. I teraz tak, w Wilkabambie za bardzo nie macie mieszkań, prawda? Tylko w Quito i w tych większych miastach, ale na przykład u was, żeby wynająć dwusypialniowy dom albo go kupić. O jakich kosztach tutaj mówimy? Mniej więcej. Już Vilcabamba jest takim specyficznym miejscem, prawda? Bo to jest miejsce turystyczne. Więc tam, gdzie jest turystyka i ludzie przyjeżdżają tu z różnych okolic, nie tylko Ekwadoru, ale z innych krajów, z pewnych względów, to oczywiście koszty są troszeczkę większe. Już słyszałam takie określenia, że nazywają Vilcabambę Hollywood Ekwadoru. Więc u nas troszeczkę te ceny są zawyżone, ale ogólnie, tak można powiedzieć, orientuję się mniej więcej w cenach, jakie one są w innych miejscach, ponieważ tam mam znajomych i na Wybrzeżu, i w Cuenca, więc mogę podać na przykład kupno mieszkania, powiedzmy nowego mieszkania, gdzie są 2 sypialnie, salon, 2 łazienki. To kształtuje się już tak, można powiedzieć, od $80,000 amerykańskich wzwyż. Sami teraz oglądaliśmy też mieszkania w Locha, które budują, więc te mieszkania takie, gdzie są już 3 sypialnie, 2 łazienki, mieszkania od 100 metrów kwadratowych wzwyż, w granicach 100-120 tysięcy. A dom, to też, wiesz, to jest takie pojęcie względne, bo zależy jaki dom. Prawda, ta budowa ekwadorska tutaj to nie jest coś, nie są to standardy, które na przykład my byśmy oczekiwali, jak na przykład teraz w Polsce, czy w Europie, czy w Stanach się buduje. Dam na przykład przykład, bo przyjechało 2 Polaków z Europy i chcieli od razu już kupić działkę jakąś, gdzie są drzewka owocowe, gdzie jest domek, rzeka w pobliżu, więc był domek, 2 sypialnie w domku, łazienka, 3000 metrów kwadratowych, rzeka w pobliżu, z której mogą łowić pstrągi, oni coś właśnie takiego chcieli. Kupili to bardzo szybko, bo w dniu, w którym przyjechali, to tak dla ciekawostki podam, to nie zdarza się to często, że ktoś przyjeżdża i w tym samym dniu kupuje ziemię z domem, ale to było to, co oni chcieli. I to ich kosztowało 108 000 całość. Już przyjeżdżając z Europy, to mi się wydawało tanio. Można coś takiego kupić taniej, bo dla przykładu podam, mój znajomy kupił 5 hektarów ziemi z domkiem, który jest do remontu oczywiście, ale są tam 3 pokoje, jak się to doremontuje, prawda, tam miesiąc, 2 mają gdzie zamieszkać. Mają 5 hektarów ziemi też z rzeką, w pięknym miejscu za $83,000. Ale z drugiej strony są też domy, są, prawda, takie gated communities, zamknięte osiedla, gdzie są, prawda, już takie poziom, można powiedzieć, domów tutaj uważanych bardziej luksusowych, większych domów, nieduże działki,
gdzie już te ceny są, prawda, można powiedzieć, od 300 000 wzwyż, nawet do 1 000 000 są takie properties, ale gdzie jest dużo ziemi, gdzie jest taki może mini hotel, gdzie mają pokoje do wynajęcia, takie, tutaj to nazywają hosteria, czyli taki, wiesz, coś w rodzaju bed and breakfast, no to te ceny już są od 500 000 do 1 000 000. Ale taka przeciętna cena domu do wybudowania, budując dom oczywiście wychodzi taniej, bo teraz tak się kalkuluje, że $500-600 za metr kwadratowy. Jak się buduje nowy dom? Ale ile kosztuje na przykład wynajęcie? Mówiłaś, że akurat w Wilkabamie to tak 80 000, 100 000, 120, żeby kupić, ale wynająć to miesięcznie o jakich kwotach mówimy? Miesięcznie średnia cena, powiedziałabym, od 300 do $500 na miesiąc. I to w tym jest wliczone, co masz? Wodę, internet? Wodę i elektrykę. Zazwyczaj trzeba dokupić sobie internet, który tam około $25, $30 na miesiąc kosztuje. Butla z gazem 3,50 wystarcza na miesiąc czasu na podgrzewanie wody, czy w zależności jak ktoś ile gotuje, prawda, to też na miesiąc, 2 na gotowanie, to 3,50, bo jeszcze do niedawna było $3, ale właśnie tak jak wszędzie ceny podskoczyły i w tej chwili butla z gazem jest 3,50. Wspomniałaś o tym, że akurat w Wilkabambie mieszka około 20 Polaków, więc ta community jest dosyć taka duża, no bo u nas nawet na wybrzeżach tutaj, no to jest też może, nie wiem, czy 20 Polaków by się zebrało, być może wszystkich razem na wybrzeżach, ale jest tak, że no to musi być dosyć łatwo, żeby uzyskać chyba pobyt. Jakie są takie minimalne wymagania w Ekwadorze? Jak trzeba mieć dochód? Czy trzeba być emerytem, czy można nie być emerytem i tam po prostu sobie zamieszkać? Jak to wygląda? Jest kilka rodzajów, w Ekwadorze jest dosyć łatwo, jest kilka rodzajów wiz. Dla emerytów jest tak zwany pensioners visa, czyli wiza emeryta. To się troszeczkę zmieniło w ostatnich latach, bo kiedyś to, jeszcze kilka lat temu, ten dochód to wymagany był tylko $800. W tej chwili on jest $1300. Więc to bardzo podskoczyło, bardzo się zmieniło, akurat jeżeli chodzi o emerytów. Ale z tego widzę, że u was wymagania te minimalne są dużo wyższe niż tutaj w Panamie. Jest tak, że my mamy tylko 1000 minimum, wy macie 1300. No tak, ale przynajmniej wiesz, w Stanach mają lepszą służbę zdrowia, idziesz do lekarza, to masz wszystko pokryte, a tutaj musisz fortunę wydać w takim Ekwadorze, żeby z lekarzem się spotkać. Jak to wygląda? No to jest odwrotnie, to co powiedziałeś. W Stanach płacisz bardzo duże składki na ubezpieczenia, które i tak wszystkiego nie pokrywają, bo masz koszt własny i masz różne tam copays i nie dość, że płacisz za ubezpieczenie ogromne sumy pieniędzy, to akurat ja tutaj dobrze ten temat znam. Tak tutaj za $30-40 pójdziesz na wizytę u lekarza, co już jest mniej niż w Polsce, bo wiem, że w Polsce 200-300 zł za wizytę się płaci prywatnie. Tutaj pójdziesz prywatnie i zapłacisz $40, no to co 160 zł polskich. Często ta wizyta nawet może, wiesz, pół godziny, 40 minut, lekarz z tobą spędzi tyle czasu, ile potrzeba. Ale czy to jest prawda, że na przykład z drugiej strony wy musicie w Ekwadorze to na przykład czekać na tego specjalistę, tak jak w Kanadzie, przez 8 miesięcy? Tu się nie czeka. Nie. Wiesz, jeżeli jesteś w systemie rządowym, który się nazywa IESS i płacisz składki tam i tylko chodzisz do tych rządowych, to tam są też, tak jak w każdym kraju, prawda? Teraz w Stanach też się czeka miesiąc i 2 często na wizytę u swojego lekarza rodzinnego. Ale jeżeli masz ubezpieczenie prywatne lub płacisz po prostu z kieszeni, no to idziesz sobie z dnia na dzień i zamawiasz sobie wizytę, czy chcesz jakieś badania sobie porobić, to jest bardzo szybko. No tak, ale wy mieszkacie w takiej Wilkabamba. Jest także wspaniały klimat, wspaniała żywność. Ja wiem, Wilkabamba jest z tego znana. Ale z drugiej strony coś się przydarzy, nie wiem, mi albo mojej żonie i wtedy co? I wtedy jest tragedia. Będę musiał brać samolot i lecieć do takiego Quito. Nie, tutaj ludzie mieli poważne operacje. Ja mówię na podstawie moich doświadczeń. Ja mam jednego klienta, który miał zastawkę w sercu wymienianą. Ma 70 kilka lat i nie wracał do Europy, żeby zrobić tą operację. On zrobił ją tutaj lokalnie w Loja. On miał 76 lat, kiedy to było robione już prawie 2 lata temu i on nadal żyje, czyli ma teraz 77 czy 78 i to mu zostało zrobione. Jest jeden Amerykanin, który już tu wiele lat mieszka i kilka lat temu miał operację na mózg.
brain surgery robione i on już jest po 80, on nadal żyje i tą operację mu tutaj zrobiono. Więc wiesz, są osoby, którym kolana czy biodra wymieniono tutaj, czy inne jakieś zabiegi i ludzie normalnie funkcjonują i to nie były wysokie koszty w porównaniu do tego, co by zapłacili nawet w Europie czy w Stanach. W Stanach się bardzo zmieniło. Kiedyś było zupełnie inaczej. Teraz, Dlaczego? kiedy mamy już tak zwaną Obamacare, czyli tą opiekę zdrowotną, którą rząd, prawda, wprowadził tą reformę, to jest troszeczkę inaczej teraz i bardzo się zmienił dostęp do opieki zdrowotnej, także się czeka po prostu na wiele zabiegów, na to, żeby załatwić wizytę u swojego lekarza rodzinnego, nawet 5-6 tygodni oczekiwania. No i jest bardzo dużo ludzi chorych, bardzo dużo. Ale było tak, że u nas tutaj w tej miejscowej klinice akurat miałem jakieś tam badania mieć zrobione, już nawet nie pamiętam na co to było i było tak, że umówiłem się, za 2 dni będzie specjalista z miasta przyjedzie, no to tutaj, wiesz, 10 minut jazdy samochodem można pójść. I wchodzę i jest kolejka. Jest kolejka, czeka tam chyba z 5 osób. To się okazuje, te 5 osób właśnie do tego mojego specjalisty na tą godzinę. Więc tak, poszedłem najpierw, opieprzyłem tych w recepcji. Jak to mnie umawiacie na tą godzinę, a on mnie nie może wpuścić? A potem poszedłem taki niezadowolony do tego specjalisty. I on tak przepraszam, ja wiem, że czekałeś za długo. Co prawda nic nie mówisz, ale ja widzę, że już kipisz trochę. Stąd też jest tak, że ja wiem, że w Ameryce Łacińskiej bardzo trzeba uważać na to, żeby spowolnić tym, żeby mieć tą cierpliwość, Tak. z czym ja sobie nie daję rady zupełnie. 10 lat Ja to się później nauczyłam cierpliwości. nadal jest problem. I akurat motto jest takie, że w bardzo wielu krajach jest tak ciężki dostęp do służby zdrowia, że jak już się ma tego specjalistę, to ostatnią rzeczą, jaka przychodzi do głowy, to jeszcze mieć jakieś pretensje, że trzeba było tyle czekać. A w Ameryce Łacińskiej akurat coś takiego można zrobić. Ale tak, pytanie w takim razie mam do ciebie, Kasiu. Jest tak, zmieniła się, jeśli chodzi o ten ranking krajów najlepszych na świecie. Sytuacja troszkę zmieniła się w Ekwadorze też. Czy jak dzisiaj byś była w Stanach i byście zastanawiali się, gdzie przenieść, to też wybrałabyś dzisiaj Ekwador, czy może jednak inne kraje? Trudno mi w tej chwili powiedzieć, bo już mam inną perspektywę z życia tutaj i nadal nam się tutaj dobrze żyje, dużo zdrowiej. Powiedziałabym tak, każdy wybiera to, co jemu pasuje, prawda? Każdy ma inne spostrzeżenia, inne zapatrywania na to, co chce, w jaki sposób chce żyć, co lubi, czego nie lubi, co jest dla niego ważne w życiu, a co jest nieważne. I to jest bardzo indywidualna decyzja do podjęcia, prawda, w jakim kraju mieszkać, czy pozostać tam, gdzie już mieszkam i pracuję, już tam, prawda, dojdę do emerytury i na emeryturze będę w tych Stanach czy w Kanadzie, bo to nadal, prawda, są kraje na wysokim poziomie i nie zamierzam wyjeżdżać do innego kraju, który nie zabezpieczy mi tego bezpieczeństwa. Pewne osoby, które tu przyjeżdżają, mówią, że lubią ten właśnie spokojny styl życia, że tak jakby tutaj czas jeszcze troszeczkę się zatrzymał, nie widzi się, prawda, że ta sztuczna inteligencja, ten internet i ten pęd życia, że tutaj jeszcze ludzie tak sobie normalnie mieszkają, dzieci biegają po podwórku, nie martwią się tutaj rodzice, że ktoś przyjdzie i jakiś kidnapping zrobi tego dziecka, dzieci bawią się w piachu, nie siedzą przed komputerem czy przed telefonem, biegają, grają w piłkę. Jest tu kilka drużyn dla młodszych dzieci, różnego rodzaju activities, które są na zewnątrz, na powietrzu. I właśnie dla tego stylu życia, my w naszej grupie na przykład hajkingowej mamy 3 chłopców, którzy mają 9, 11 i 13 lat, to jest rodzina ze Stanów. I oni po prostu kochają, oni tak się wciągnęli w to chodzenie po górach. I ta rodzina tutaj też jest super zadowolona, że się tutaj przeprowadzili i teraz właśnie widziałam ich przedwczoraj. Ich znajomi ze Stanów też przyjeżdżają z dziećmi, się przeprowadzają tutaj. Także styl życia, prawda, takie poczucie wolności i takiej beztroski, która tutaj jest, to też przyciąga ludzi pewnego typu, bo to nie jest dla każdego. Bo są tacy, którzy lubią mieszkać w tych swoich murach, w tym jakimś budynku, czy apartamencie, czy to w Toronto, w Kanadzie, czy w jakimś innym mieście w Stanach i im to odpowiada. A dla nas to już nie jest atrakcją, prawda? To było atrakcją, kiedy byłam młodsza.
I tutaj akurat podchwycę ten temat i trochę go rozwinę, bo jest tak, że jak jeździ się tylko na wakacje, to wtedy odbiera się to zupełnie inaczej, niż jak analizuje się, czy w tym kraju dobrze mieszkać, bo to nie mieszka się na plaży, w tym takim resorcie, gdzie 3 posiłki dziennie są, tylko mieszka się w zupełnie innym miejscu. Jest tak, że jak myśmy właśnie zaczęli też analizować pod tym kątem, to Ameryka Łacińska się nam bardzo spodobała i to jest właśnie tak, Kasiu, jak ty wspomniałaś, jest tak spokojnie, jest tak normalnie, tak jak było, myśmy wtedy stwierdzili, to było gdzieś tak 12-15 lat temu, że tam jest tak, jak było w Stanach 50 lat temu, że już nie ma takiego chaosu, takiego pędu, ale jeszcze w ciągu tych 12-15 lat popatrz, jak się zmieniło w Stanach i w Europie, i w Kanadzie, tak? I teraz No jest tutaj nie tam ma takich szybkich zmian. jeszcze bardziej szalone. Tak, tutaj te zmiany nie zachodzą tak szybko. Tu jeszcze wiesz, są te rodziny, które się spotykają, sobie siedzą na zewnątrz, coś tam sobie zjedzą, jakąś tam sobie, prawda, fiestę urządzą, urodziny, jest tak rodzinnie, spokojnie. No ludzie teraz tutaj też stawiają na to, żeby te ogródki sobie zrobić, żeby posadzić te warzywa, owoce, żeby, prawda, ta żywność lokalna była. I to też tu taki aspekt tego, to co tutaj lubimy, że mamy dostęp do tej zdrowej żywności przez okrągły rok. I właśnie z tym akurat bardzo się zgodzę. Jest tak, że jak chcesz spowolnić, to możesz tak spowolnić. Jak chcesz trzymać ten chaos, mówię tutaj o sobie, no to można i tak trzymać. Można i trzymać takie tempo, ale zupełnie inaczej się, że jak jest się otoczonym takim spokojem, czymś takim bardzo stabilnym, takim normalnym, zaskakuje to nas, jak szybko świat się zmienia. A tutaj właśnie w Ameryce Łacińskiej za bardzo nie. Ale czy jak nic się nagłego nie stanie, czy na przykład macie zamiar tam zostać już na stałe w Ekwadorze, czy myślicie, że za kilka lat jednak wrócicie? Tylko nie wiadomo gdzie. Na razie zostajemy tutaj. Do Stanów nie chcemy wracać. Zajeżdżamy tam raz czy 2 razy w roku, bo jeszcze tak trochę z naszą pracą jest to związane. Ja teraz byłam cały miesiąc w Dallas, ale nie do Polski. No też zobacz, jaka jest sytuacja w Europie. To, co się dzieje, prawda, czy Rosja, Ukraina, ta wojna, no wszyscy teraz oczekują, co prezydent Trump zrobi, więc to też taki jest rok niepewności. Więc w tym roku niepewności na pewno nie będziemy podejmować żadnych drastycznych decyzji. Nie, mamy tutaj kawałek ziemi, którą już sobie zagospodarowujemy powoli, sadzimy drzewka owocowe, mamy plany budowy domku, więc w tej chwili zostajemy tutaj. Czy coś się w przyszłości zmieni, tego chyba nikt nie wie, prawda? Jaka sytuacja będzie w danym kraju. No chyba że zrobi się tutaj druga Wenezuela, no to wtedy może byśmy wzięli pod uwagę wyjazd gdzie indziej. Może do Panamy, nie wiem. Ale to jest taki bardzo typowy straszak tutaj akurat w tym regionie. O, zobaczcie, jak się zrobi Wenezuela. Ale jest tak, że spotkałem znowu takich studentów w Kanadzie podczas ostatniej wizyty, którzy właśnie bardzo chwalili Kubę i Wenezuelę. I wy popatrzcie, tam akurat są przedszkola za darmo, szkoły za darmo. Widzicie, tam jest dopiero heaven. I tak, matko jedyna, czy wyście tam nie byli nigdy w życiu, nie widzieliście niczego na YouTubie? Naprawdę trzeba być tak naiwnym, ale to jest taka zaleta tego, jak się ma te 18-17 lat, czy tam może nawet 22 lata, jest się studentem i wtedy nic się na świecie i takie bzdury przychodzą do głowy. Ale jak już się mieszka w Ameryce Łacińskiej, to jak ktoś usłyszy, co chcesz mieszkać w Wenezueli, i tak broń Boże. Chociaż tam właśnie niektórzy mówią, właśnie jest tanio, prawda, można pojechać i chyba kupić jakieś property, jeszcze zamieszkać. No Mamy tak, ale znajomą to Niemkę. jest tak, że tam, gdzie jest bardzo tanio, to też i życie ludzkie jest bardzo tanie. Stąd Dokładnie. też trzeba Tak, troszeczkę dokładnie, to wiesz, uważać. to No. trzeba uważać. Kasiu, ale bardzo często są tego typu komentarze, że widzisz, ale my jesteśmy w Kanadzie, jesteśmy Polakami, przeprowadziliśmy się, czy mieszkamy w Stanach i to jest najlepsze, co może być. Ty nam takiej ciemnoty nie wciskaj, że tam w jakimś Ekwadorze, czy w Panamie, czy w Argentynie może być lepiej. Na czym to polega? Okej, co człowiek, to opinia. No nie zmienisz, będą i pozytywne opinie, i będą negatywne. Zależy od człowieka, bo jeden ma takie, wiesz, zawężone spojrzenie,
że on tylko tam, gdzie jest, to jest mu dobrze, on nie lubi zmian, on jest domatorem, on nie będzie jeździł, nie będzie sprawdzał, gdzie można sobie polepszyć swoje życie, prawda, urozmaicić, bo jemu jest dobrze tam, gdzie jest, no i tego nie zmienimy, także te komentarze to zawsze będą różne, to już z tego doświadczenia widzę. Kasiu, ale dziękuję bardzo za wywiad. Już drugi mamy w ciągu 2 lat. Widzę, że tam twardo siedzisz w Ekwadorze i na razie sytuacja się nie zmienia. Także świetny wybór. Ekwador, mi się wydaje, on bardzo szybko wróci do tych top 10 krajów z całego świata, jeśli chodzi właśnie o standard życia albo najlepszych miejsc, właśnie jeśli chodzi o wyjazd na emeryturę. Chwilowo spadł, ale na pewno będzie lepiej. Stąd też jak miałbym jakiś kraj wybierać na całym świecie, który wskoczy na tą listę, to wydaje mi się, że to właśnie będzie Ekwador. Na pewno warto przyjechać i po prostu pobyć i pobyć sobie przez miesiąc, 2, zobaczyć i każdy sam oceni, prawda, czy mu coś pasuje, czy nie. To tak bym powiedziała na zakończenie, na podsumowanie. Dziękuję bardzo, Kasiu, w takim razie. No na razie, no hej. Dziękuję.